No dobra, udało się z poprawką, ale wiecie z czego to wynika? Bo normalnie jak się cofa z naczepą, albo cofię, i tak się tam już, wiecie, ona wejdzie pomiędzy, to sobie można dokręcać ciągnikiem i się wyłamywać ostro do samego końca, a u mnie zawsze mogę jeszcze zabudową przyhaczyć, także ja nie mogę sobie tak, wiecie, dopychać i zakładać, że sobie na końcu się wyłamie, bo ja mogę zabudową, czyli już Wam pokażę. To nie każdy będzie rozumieć. O, tym rogiem, nie? Jak będę za bardzo złamana, będę sobie wpychać naczepę. Tym rogiem mogłam przyhaczyć. O tutaj, jakbym sobie chciała tak, wiecie, wkładać tą przyczepę, wpychać tą przyczepę zasadą wtywania z naczepą. Także każdy zestaw, każdy zestaw ma swoją specyfikę. Ja zawsze powtarzam, że wyjść i sprawdzić i się poprawić to jest o wiele mniejszy wstyd niż jechać i przywalić i spisywać ubezpieczenia i zrobić szkodę. Dobra, wiecie co teraz muszę zrobić? Zanim się jeszcze wypakuję, bo ja już sobie będę myśleć cały czas. Procesować. Muszę sobie wyszukać. O, trzyma się. Muszę sobie sprawdzić swoją kolejną trasę. W przyszłym tygodniu biorę fotografa, jedziemy do Chorwacji, oczywiście z ładunkiem. I przy okazji będziemy robić zdjęcia dla charytatywnego kalendarza Tracking River. I teraz sobie muszę obczaić trasę, żeby wiedzieć, kiedy trzeba wyjechać, bo teraz mam 2 dni pracy na planie do kampanii reklamowej i później mam środę na przygotowanie i muszę sprawdzić, kiedy najpóźniej mogę wyjechać, tak żeby na weekend być w Chorwacji, także obczajamy. Dobra, obczajmy tą trasę. To jest oczywiście mój TomTom Go Expert dla ciężarówek, a wiecie co, w ogóle to sobie w końcu muszę dodać miejsce, jako dom to ustawię. Nie, to nie tu. To będzie, dodaj pozycję domu. Wybierz pozycję domu. No pani ekspert, no tutaj sobie dodam. Ustaw. Często tu ostatnio bywam, więc to będzie mój dom tymczasowy, kolejny. Dobra, szukamy, bo jedziemy stąd mniej więcej do Zagrzebia. Tam już jest ładunek zabukowany. Zagrzeb, dobrze. Centrum, ale wiecie co, nie chcemy samego centrum, bo to będzie tylko spowalniać liczenie. Załóżmy, że obwodnicę gdzieś tutaj sobie ustawimy. Byle gdzie. Załóżmy tu. Jedź. Tak jest. Za 15 km. Widzicie? Ten TomTom teraz super szybko liczy trasę. Jest naprawdę przyspieszony, jest dużo większy od poprzedniego. I popatrzcie, którędy nas tu kieruje. 10-11 godzin jazdy przez Czechy i przez Słowenię. Przybędziesz do celu 19:28. Czyli co? Jak tu trzeba będzie jechać? Na Ostrawę. No dobrze. To teraz już wiem. Tak sobie głośno myślę. Czy tędy może lepiej jechać? Jakbyście pojechali? Przez Węgry? Ale przez Węgry chyba nie. No dobrze, jak widzicie, ten nowy TomTomek super szybko działa. Można sobie to wszystko dowolnie powiększać. Właśnie, bo ten nowy TomTom w ogóle daje Wam też opcję korzystania z map całego świata. Popatrzcie, wszystko można robić. A gdybym chciała pojechać do Iranu, na przykład Bagdadu, to trzeba dopiero mapę ściągnąć, myślę, wiecie? Ale to jest tak po prostu, że w cenie macie. Dajmy mu wyzwanie. Nie, czyli trzeba ściągnąć dopiero mapę. No ale dobra. Kanada! O ja! Ale patrzcie, jak to pięknie chodzi. Widzicie, jak on chodzi? To jest teraz naprawdę super dopracowane. Bahamy! A gdybyśmy tak chcieli na Bahamy? Gdybyśmy chcieli skorzystać z którejś z tych map dla innego kontynentu, to po prostu trzeba ją ściągnąć. Także tutaj teraz dróg nie widać, ale to przez to, że mapa jest nieściągnięta, żeby nie zapychać urządzenia, bo zazwyczaj jednak kierowcy jeżdżą tylko na jednym kontynencie. Jak jeździłam w Stanach, to po prostu ściągnęłam mapę Ameryki
i miałam ją w urządzeniu. No, widzicie, dobra, wracamy do Europy. Tutaj jest cały pasek, ja sobie ustawiłam taki super szeroki, bo lubię wiedzieć, lubię sobie wszystko widzieć, można sobie wszystko ustawiać. Bo nie mam żadnego punktu docelowego, bo bym sobie ustawiła na przykład punkt docelowy, nie wiem gdzie. Ja sobie lubię czasami granicę ustawiać, żeby wiedzieć, gdzie, na jakiej granicy mniej więcej, o której będę. Powiedzmy, że tu. Ustawiam sobie dodać postój. Widzicie, teraz jest wszystko dużo bardziej intuicyjne. Także ustawiam sobie postój i teraz jak sobie kliknę tutaj, to widzę, ile mam do tego punktu, który zaznaczyłam, ile czasu, ile kilometrów i to sobie przeskakuję. Tutaj są wszelkie informacje na drodze, one się ściągają z czasem. Tutaj są zwężki, ten pasek można też zwężyć. Ja lubię taki szeroki. No i tutaj, jak sobie zaznaczę na przykład, co to jest, to macie dokładnie opisane, co to jest. Można dodać postój. Myślę, że coś najważniejsze w tej nawigacji to raz, że jest teraz super szybka, pięknie przelicza, jak widzicie. Jest tutaj troszeczkę przebudowane menu, ale popatrzcie, wciąż jest wszystko bardzo proste i intuicyjne. Zmieniać kolejność postojów można, ustawienia. Tutaj można się łączyć z Wi-Fi po to, żeby pobrać aktualizację. Co ja sobie akurat dzisiaj zrobię. A w zasadzie to skoro jestem połączona z Wi-Fi, no to już teraz mogę sobie włożyć. Czyli co jeszcze? Tu jest jeszcze My Drive. Gdybyście przypadkiem chcieli sobie ściągnąć aplikację, którą za darmo dostajecie do tego, żeby ustawiać sobie trasy z poziomu telefonu. Tu jest opcja połączenia z Bluetoothem. No i tyle. Chciałabym Wam tylko bardzo mocno zaznaczyć, żebyście wiedzieli, że ta nawigacja nie ma karty SIM wbudowanej, co oznacza, że trzeba się, żeby korzystać z usług Traffic, czyli informacji o korkach i tak dalej, to trzeba się podłączyć w jakiś sposób, albo przez Bluetootha, albo przez Wi-Fi z telefonu. W każdym telefonie jest zawsze hotspot. Ja nie łączę się przez Bluetootha, bo Bluetooth sobie łączę z autem, ale łączę się przez Wi-Fi. Także wystarczy, że jak sobie na przykład wyjdę z auta i wracam, to włączę tylko hotspot osobisty, nawigacja średnio po około minucie. Sama sobie wyłapuje ten Wi-Fi, do którego mam już hasło i sama się łączy. Także nie jest tak, że za każdym razem trzeba się wchodzić tam manualnie i wciskać, tylko po prostu ona sobie już sama robotę robi, bo ona, myślę, że za jakieś tam kilka sekund, kilkadziesiąt sekund wyszukuje sobie Wi-Fi. Jak znajdzie, to się łączy. To by było tyle. To co? Teraz się trzeba spakować do Skody i jedziemy. Teraz zabrać to i to. I Wam powiem jak, tak? To jest puste. I tak. I wtedy to do ręki. Bańkę na wodę, wiadomo, podstawowa rzecz w trasie. Jedziemy na Chorwację, więc trzeba będzie mieć miejsce. Ja w ogóle w swojej zabudowie mam cały fajny kontener na wodę, ale czymś go trzeba uzupełnić, wiecie. W pudełku wody nie przyniosę, więc wątpię z tym bańkę. Mam sobie taką płaską. Chociaż ja teraz, wiecie, na gabarytach było inaczej. Woda to była podstawowa i dużo zużywałam. Teraz na międzynarodówce trochę mniej, bo jednak w firmach coraz częściej już są rzeczywiście toalety. Na załadunkach, rozładunkach, ale wciąż trzeba ją mieć. AdBlue, nie chce mi się teraz ciemno tankować, bo jak mam odpinać to, zresztą nie mogę, mam linkę centrum zapiętą. Whatever. Dobra, odpalamy furę, niech się grzeje, Volvi. Trochę mi się pasowało potrzeby. Chociaż trochę posmarować. A właśnie, jeszcze musimy pójść plomby posprawdzać, nie? No, już mi się wyświeciło. No i zrobić jasno, to dolejemy tu. Tyle starczy. Jezu, mam nadzieję, że ten magnes, który kupiłam, będzie pasować, bo to czasami do tej pory się udawało w miarę dobrze tankować to AdBlue pod tą zabudową, ale to, co mi się ostatnio trafiło, to myślałam, że wyjdę z siebie. 11 jest, kulturalnie. Dobra, chodźcie zobaczyć na zewnątrz, czy wszystko ok z plombami. Volvi taki piękny.
wyskoczyła. No i teraz już mi się przydała woda do mycia rąk. Ale sklep. Światełka eleganckie. Dzień dobry, szefowo. No i zanim ja obeszłam, to Ci wyłączę. No, widzisz, Wolwi? Tak to mi schodzi, co? Ale mógłbyś też na mnie poczekać trochę. Komputer odłączę. Żeby nie stać za długo na biegu jałowym. Ja mam moczone brzydkie. Dobra. Jestem się po drodze pomalujemy. Może dzisiaj, może nie. A, mam dzisiaj spotkanie jeszcze jedno. Takie na żywo, wow. To się może pomalujesz, jakoś wyglądać jak człowiek. Pamiętacie, wiele razy tu jeździłam. Bywałam na gabarytach z chłopakami, tu często sobie zajeżdżaliśmy na obiad. Śmieszny wyjazd, co? Przed nami patatajka, która już jest mocno rozebrana. Trzeba przyznać. A to co? Co idę zrobić? Nie, muszę wjechać? Ta strona już jest aż tam teraz rozwalona. Wow. No to wiadomo, że już nie ma co wjeżdżać. Tutaj nie można coś. Bez sensu, nie? W sumie. Skoro droga rozwalona, to rozwalona. Ale nie, patrzcie, zbudowali rądko. O, elegancko. Elegancko. A no tak, rzeczywiście, zapomniałam o tym nawet. A ja już dawno tędy jechałam, dlatego sobie zapomniałam. Rzeczywiście. O, tu ciemno. Wrocław. Wskazujemy na Wrocław. I tak oto słynna patatajka została już rozebrana. Po prawej stronie szła patatajka. Już nie będzie teraz tego wrażenia, że jak się wjeżdża do Polski, to się wjeżdża na patatajkę. A gdzieś mam nagrane na patatajkę, jazdę patatajkę. Widzicie? Dobrze, dobrze, będzie pamiątka. Tym oto sposobem zrobił się piękny poranek. Ja dzisiaj sobie słucham Bruce'a Springsteena. Dzisiaj takie klimaty. Ciekawe, co
tam na radiu słychać? Zapytajmy, co tam na radiu słychać. W ogóle nie wiem, co ja robię. O! Teraz przeskoczyłam na samą górę, bo wczoraj jechałam, to pilot, mój były pilot mnie wyprzedzał i zeszłam na filmowy kanał i to już zostało. 19 jest. Albo to w sumie głupie jest, bez sensu, nie? Wydać się. Albo nie głupie. A, się zapytam. Albo nie. A! Cześć chłopaki, jak tam samopoczucie z rana? Zapytam się. No właśnie się nikt nie odzywa, a tak mnie wszyscy wyprzedzali i mrugali, a teraz nikogo nie ma. Ja jestem, ja cię słyszę cały czas. O, to ja ciebie nie słyszałam. Płynna Iwona jedzie? To ja! Nie ma wody, że serio najważniejszy, jest blisko. Dobra, jedziemy dalej. Jakby tak gdzieś było tak dobre miejsce przy drodze, gdzie można śniadanie zjeść, to można by było zjechać. Roboty człowiek nie przerobi. Kawy umawiane przez radio. Pozwolił sobie panią tam wyprzedzić w pewnym momencie i nagrał filmik, bo on też teraz już się ze mną połączył i widzi, że jadę za panią. Jakby panią pomachała, to byłoby mu bardzo miło. Da się to zrobić? Wszystko się da. Nawet kamerę włączę, to jak będzie film złożony za jakiś czas, to będzie na internecie. To super, dziękuję pani bardzo, bo kurczę, on naprawdę... Znaczy ja tego nawet tak nie śledzę, ale ja zawsze te programy jak w nocy, jak tam leciały, o tych trackerki, później tam, no pani właśnie goniała o tych gabarytach i, no i pani historię całą on prześledzi, no i bardzo by mu było miło, nie? A jak ma na imię? Patryk, on w ogóle ma taki, no tiry to jest jego życie, no. Często go zbiorę w trasę, ale często, nie często jak mogę, nie? Ale jak ma wakacje, no i bardzo, no w ogóle żyje tym, no. Taka pasja, niby chłopak ma 13 lat, ale też niego to kręci. No jak tata jeździ, no to wiadomo, że za tatą też podąża. No dokładnie, tylko że aż on na mostach staje, nagrywa takie filmiki, wrzuca na TikToka też tam różne rzeczy, nie? Także ja teraz pozwolę sobie panią, że tak wyprzedzić i spróbuję to nagrać. Dziękuję. Proszę, proszę. I nie pani, tylko Iwona, jaka pani. No dobrze, Iwona, dzięki. Patryk, pozdrawiamy z tatą za czwórki. Świecimy światło, żeby widział dobrze.
tutaj dużo pracują weekendową, w sensie rozjeżdżają na weekendy. I baza pełna. Dobra, idę po kluczyki, bo zawsze zostawiam na wszelki wypadek. Do Skody, ściągniemy Skodę. Kurde, czy ja tak nie potrafiła wjechać? Nie, może jakoś wjedziemy. Cześć! No! No! No właśnie widzę, że was tyle się nazjeżdżało. Dobra, dobra. Jadę Wolwuniu. Kiedy przyjadę? Przyjadę w środę. No nie patrz, że w środę. Zażyczyłeś sobie braciszka. Muszę jechać, zarabiać na twojego braciszka. Tak na ciebie zarobiłam. No. No dobrze. Wszystko jest gotowe. Łóżeczko tak. Tam wszystko posprzątane. Tu zamknięte. No dobrze, Wolwi. Do widzenia, Wolwi. Widzimy się w przyszłym tygodniu. A ja tymczasem jadę na spotkanko. No. To lecimy na weekendzik do domu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Imagination Transport pozdrawia. W ogóle Imagination. A zamknąłem drzwi? Tutaj by się nic nie stało. Ale wypadałoby jeszcze kluczyki zostawić, skoro mają sobie sami rozładować. Żebym ja w poniedziałek nie przyjeżdżała. Tam mi chłopaki z Piewaru rozładują. Ciao. Bye, Wolwi.